Dzień dobry. Dziś jest wtorek, 28 lutego 2023. Ostatni dzień miesiąca. Imieniny obchodzą Antonia, Hilary, Roman, August, Gaja i Prokop. Nadajemy z Gdańska, gdzie dziś -5 stopni Celsjusza i słonecznie. Cena tokena KNG to $2,59. Cena bitcoina to 23 275 dolarów. Blok BTC numer 778 569. Bloków do halvingu pozostało 61 431. Ja nazywam się Róża Rymentowska, a ze mną jest Kamil Żynda. Cześć Róża. A to jest kwadrans numer 138. Cześć. Dajcie znać, jak nas słychać, jak nas widać i skąd nas oglądacie. Na początek, klasycznie, pytanie do ciebie, Kamilu. Co mówi biolog, kiedy znajdzie 10 złotych? Nie wiem. Ło, dyszka. Jakby to Kamil zrobił i Sławek. Okay. A teraz zgodnie z porządkiem czas na rynki. Co tam się działo przez ostatni tydzień? Gdzie jesteśmy teraz? Co się działo przez ostatni tydzień? No tak latamy sobie góra-dół. No w zeszłym tygodniu mieliśmy trochę wyżej niż jesteśmy teraz. W zeszłym tygodniu podczas kwadransa, no na koniec dnia w zeszłym tygodniu mieliśmy 25 tysięcy dolarów. No później trochę spadliśmy na 23 600, później znowu 24 spadliśmy na 23 100. 27, czyli wczoraj mieliśmy taką próbę wybicia powyżej 24 tysięcy, no ale niestety nie utrzymaliśmy się na tym poziomie, no i spadliśmy do poziomów takie, jakie są dzisiaj, czyli 23 300. Co do samego Ethereum, no to bardzo podobna sytuacja, to można powiedzieć nawet, że wykres Ethereum podąża za wykresem Bitcoina, czyli praktycznie no, bardzo podobna sytuacja. 21 lutego, tydzień temu, 1720 dolarów, później górki, dołki z 1600 na 1680, próba rajdu znowu nieudana z 1600 na 40 na 1580 dolarów. 4 dni temu spadliśmy, dalsze ruchy w dół do 1560, no i teraz trochę odbijamy, jesteśmy na poziomie 1620 dolarów. No ale tutaj co znaczące takie przy każdej hoście beście, no to jest to, że Chiny zaczynają znowu się interesować kryptowalutami. Może nie same Chiny, ale Hongkong, czyli specjalny region administracyjny Chin. No teraz w ostatnim tygodniu ustalili licencję, którą będzie trzeba spełnić i zdobyć, żeby można było legalnie działać w chińskiej specjalnej strefie ekonomicznej. No to jest ogólnie bardzo dobry i byczy sygnał, no bo jak cały hossę, ci co już dłużej są, no to wiedzą, że sytuacja wygląda tak, że najpierw Chiny blokują kryptowaluty i jak się zbliża hossa, czyli zaczynają być dobre wzrosty, no to już zastanawiają się nad tym, jak trochę zmniejszyć te ograniczenia, no i tutaj widzimy, że Hongkong wychodzi naprzeciw temu, czyli w stałym schemacie, no zbliżamy się, podejrzewam, do wzrostów takie. To nie jest porada inwestycyjna, proszę pamiętajcie, to jest nasza luźna rozmowa na temat naszego subiektywnego poglądu na rynek kryptowalut. No warto dodać, że no Hongkong jako Hongkong sam no jest jednym z największych centrów finansowych na świecie, chyba w tym momencie jest czwartym. Londyn, Nowy Jork, Singapur Singapur to Azja, bardzo blisko Hongkongu. Nowy Jork, Londyn, Singapur i Hongkong to takie 4 najważniejsze ośrodki w tym momencie światowe finansjery. No jeżeli jeden z tych ośrodków, czyli no Hongkong tutaj bardzo pomaga przy adopcji kryptowalut i będzie to jakoś regulował w taki bardzo logiczny sposób, no to myślę, że będzie można wyciągnąć wnioski, że już się zbliżamy do jakichś tam ruchów w górę. No przede wszystkim, co jest ważne, że nie tylko instytucje będą mogły handlować kryptowalutami w Hongkongu, ale też detaliczni, po prostu inwestorzy detaliczni będą mogli handlować Bitcoinem, Ethereum. Także tak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. No tutaj co można powiedzieć, no ten tydzień ostatni, no to był tydzień, można powiedzieć, regulacji. Z każdej strony dochodzą nas sytuacje. To, co tygryski lubią najbardziej. Tak, z każdej strony dochodzą do nas jakieś informacje, że to tu jakaś instytucja się zabiera za regulację, ktoś powiedział coś o regulacjach z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W zeszłym tygodniu też, no nie w zeszłym tygodniu, kilka dni temu się zakończyło posiedzenie G20, no i tam jakieś postanowienia zostały poczynione co do globalnej adopcji, globalnej regulacji
i spojrzenia na adopcję kryptowalut jako ogólnie. No myślę, że czekają nas ciekawe czasy, zwłaszcza w kontekście takich wypowiedzi jak Jesse Powell, który jest byłym CEO Krakena. No wiadomo, że Kraken, nie wszyscy wiedzą, no ale tak informacyjnie dodam, że Kraken jakiś czas temu już, dostał $30 milionów kary za to, że oferował staking klientom w USA. No i musieli zakończyć usługę stakingową dla klientów z USA, musieli zapłacić $30 milionów kary. No i tutaj pogląd pana Jesse'ego Powella jest taki niejako zbieżny z naszym rodzimym rynkiem i tym, co się dzieje nawet wobec, no już nas nie będę poruszał, ale no wobec wszystkich podmiotów związanymi z obsługą kryptowalut. No, że to jest jakiś, no, to jest wypowiedź Powella, to nie jest wypowiedź moja, ale on widzi w tym cyniczny plan, który jest skierowany na to, żeby niszczyć kapitał zainwestowany w ekosystem kryptowalut, a niestety nic nie robią z tym, żeby jakoś zablokować podejrzane podmioty, które działają na kryptowalut, tak? Tutaj nawet się wypowiedziała Caitlin Long, też CEO Custodia Bank, która już przekazywała wcześniej informacje o FTX-ie do organów ścigania, dowody na to, że tam mogą być jakieś niejasności, no jak wiadomo, nic się z tym nie działo. Czyli po prostu dali działać firmom, które były podejrzane. No, myślę, że regulator jako taki miał na pewno wgląd w to, co się dzieje w FTX-ie wcześniej, zanim to się wydarzyło, ta cała sytuacja z upadkiem FTX-a, więc miało bardzo duży wpływ na rynek kryptowalut. No a tutaj do Krakena, no nie można mieć zastrzeżeń, no Kraken jest jedną z najbardziej uregulowanych giełd na świecie, jedną z najbardziej zaufanych giełd na świecie. No i tutaj dając im tą karę, no pokazali, że nie za bardzo chyba im po drodze z kryptowalutami jako takimi i trzeba, no, to może być to jakiś cyniczny plan, tak, po prostu finansjery światowej na to, żeby zniechęcić inwestorów do kryptowalut, no, a później sami prawdopodobnie w to zainwestują, no ja myślę, że od kryptowalut nie ma ucieczki, tak. Czyli właśnie myślę sobie, że to taki ma dwa końce, że możemy na to patrzeć negatywnie, no bo jednak gdzieś to tam patrzymy pod pryzmat takich ograniczeń, ale to też po prostu oznacza, że kryptowaluty rosną w siłę, im więcej ludzi się nimi interesuje, no, tym większa szansa, że regulatorzy się będą tym interesować, po prostu będą to brać pod lupę, co się zresztą dzieje, tak jak widzimy. No więc dla mnie to jest jednocześnie coś, czym możemy się martwić, możemy to obserwować, ale też jest, uważam, pozytywny sygnał. No pozytywny jest to tyle, że no, musiało do tego dojść, tak? No my tutaj sobie żyjemy w tym świecie kryptowalut w nadziei na to, że one nigdy nie zostaną regulowane, no to się nie wydarzy. Na pewno jakieś regulacje nastąpią, zwłaszcza w kontekście tego, że no, tak jak mówisz, no, adopcja postępuje, coraz więcej zastosowań samego blockchaina, no i związanych z tym kryptowalut, tak? No, nie unikniemy regulacji. Oby te regulacje były jak najbardziej normalne, że tak powiem, no ale myślę, że prędzej czy później na pewno banki czy jakieś instytucje takie bardzo uregulowane będą też chciały wejść w rynek kryptowalut, no one nie wejdą, dopóki te kryptowaluty naprawdę nie będą od każdej strony oglądnięte 10 razy, tak, i uregulowane w każdym stopniu praktycznie. No tutaj jakieś wychodzą pomysły, żeby globalne zakazy używania kryptowalut stosować, no ale ja myślę, że to jest tak daleka droga do tego, że no bardziej nierealne niż realne. Myślę, że globalna finansjera ma na pewno duży udział w rynku kryptowalut, nawet po cichu, no oni wiedzą, z czym to się je, wiedzą, że to jest aktywo, no sam Bitcoin to jest aktywo, które nie ma w historii konkurencji co do wzrostów, tak, no wskoczyliśmy, już nie pamiętam, dzisiaj była jakaś przedwczoraj, kilka dni temu była w każdym razie jakaś rocznica pierwszej transakcji na Bitcoinie i tam Bitcoin był sprzedawany po 3000 centa. Także no, patrząc na to, na jakim poziomie jesteśmy i w jakie kierunki zmierzamy, no myślę, że żadne aktywo, żadne akcje, obligacje, no nie ma najmniejszego porównania do tego, tak? No nie mówiąc już o samym Ethereum, które też w przedsprzedaży czy w pre-sale'u samym tam w 2014 roku, nie jestem do końca pewny, no sprzedawane było po jakieś tam bardzo śmieszne pieniądze, też jakieś kilka centów, nie pamiętam już dokładnie ile, tam ostatnio widziałem jakiś artykuł, że w Polsce ktoś kupił za $1 chyba, jakiś takiej pierwszej sprzedaży, za kilka dolarów, no kupili tych Ethereum trochę, no wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje z ceną teraz. No można to traktować jako spekulację, tak, no na pewno element spekulacyjny tutaj występuje, no ale z drugiej strony
Myślę, że no, jest już tak dużo ludzi zainwestowało w to, taka infrastruktura pojawiła się wokół kryptowalut i wokół w ogóle samego blockchaina, no, że w tym momencie jakby zablokowanie używania kryptowalut jako takich, no totalnie nie ma sensu. No tak, no to po prostu jest też trudne do wyegzekwowania po prostu. No zresztą, jeśli chodzi o spekulację, no to internet kiedyś też traktowano spekulacyjnie, tak? No tutaj ogólnie jest takie porównanie właśnie, które może być obusieczne, tak? No bo wszyscy, dużo ludzi, którzy żyli w tamtych czasach i byli już w miarę dorośli, no pamiętają bańkę dotcomów, tak? Co się działo wtedy. Tam wystarczyło, że firmy po prostu zakładały sobie stronę z końcówką .com i ich wartość wzrastała kilkudziesięciokrotnie, tak? I tam inwestorzy oszaleli wtedy, inwestowali we wszystko, co się dało, no i pękła bańka, tak? Z tym, że to była bańka samych adresów www, tak? Wtedy tam świat internetu to kulał praktycznie, no wtedy powstawał, tak? Tam nie było nic praktycznie w porównaniu do tego, co się dzieje teraz. No i to była naprawdę bańka na takim bardzo płytkim poziomie, tak? Czyli to było po prostu spekulacja, nakręcanie się poprzez spekulantów w coś, porównując można to do szału na tulipany w Holandii kiedyś. No, wszyscy porównują tą bańkę Bitcoina do tej bańki tulipanowej. No ale no myślę, że nie, no, że same kryptowaluty niosą ze sobą dużo więcej niż tulipany czy adresy stron www, tak? Chociaż fakt jest taki, że no myślę, że te osoby, które kupiły w tamtych czasach domeny krótkie, jakieś dwuznakowe albo jednoznakowe z końcówką .com, no to te domeny są warte naprawdę grube pieniądze. I myślę, że w tym modelu kryptowalutowym może być bardzo podobnie, że te kryptowaluty, które były pierwsze i niosą coś za sobą, no one zostaną i będą miały wartość. No nie ma co ukrywać, że w poprzedniej bańce, czyli tej 2017 rok, czyli to 2018 rok i powstanie ICO, czyli nieuregulowanych totalnie projektów, które sprzedawały przez strony internetowe, no to wpłynęło na na takie spojrzenie przez świat na kryptowaluty, że to jest spekulacja i scam, no bo wtedy naprawdę 99% projektów, które powstały w tamtym czasie, nie istnieją, tak? I zostały te projekty, które, no Bitcoin i Ethereum, no Bitcoin ciągle królem, tak? A Ethereum, no to jest taka zupełnie inne zastosowanie mają te dwa blockchainy. No Bitcoin jako Bitcoin, no to może być modelem przenoszenia wartości, takim cyfrowym złotem, no a Ethereum po tych wszystkich zmianach, które mają wprowadzić i w warstwach drugich samego Ethereum, no to jest kombine, tak? To tam można naprawdę cuda robić takie, że filozofom się nie śniło. Myślę, że wszystko jeszcze przed nami. No powiedz mi, tutaj słyszałem, że Spotify planuje też wejść w rynek kryptowalut, tak. Znaczy w rynek blockchain, tak, ogólnie. Znaczy oni generalnie już chyba wcześniej się interesowali generalnie NFT-kami, ale teraz z tego co wiem, jakoś na dniach ogłosili współpracę z ekosystemem gamingowym Overlord i jest tam możliwość pojawiła się taka specjalna playlista. Na razie nie jest dostępna wszędzie, ale generalnie z tej listy odtwarzania mogą korzystać użytkownicy, którzy korzystają z walletów Web3, którzy są posiadaczami tych tokenów NFT. Także no to jest powiedzmy już jakiś taki krok. Czyli to logowanie przez MetaMaska tam będzie w jakiś taki sposób? Wiesz co, nie wiem czy akurat przez MetaMaska, czy tam generalnie szerszy jakiś wybór walletów, ale generalnie jeżeli posiadasz te NFT, to masz dostęp do jakiejś konkretnej kolekcji, jakaś muzyka, która jest dla ciebie jakaś ekskluzywna, więc no, ja uważam, że to jest taki, no powiedzmy, mały krok. Na razie to jest na tej fazie testowej, bodajże chyba tam tylko Stany, Wielka Brytania i Niemcy, ale myślę, że ciekawe. No, jeżeli ktoś taki, no, jeśli chodzi o branżę muzyczną, no to wiadomo, Spotify, no gdzieś tam topka, no nikt nie pozostaje obojętny już Web3 tak naprawdę, nie? Więc że fajnie to widzieć generalnie. No myślę, że też co do Spotify już rozmawialiśmy przed audycją, mówiłem ci, jakie jest moje spojrzenie na zastosowanie blockchaina w takich usługach streamingowych, tak? No to, co mnie zainteresowało w 2017 roku, jak zacząłem się interesować blockchainem, widziałem wywiad
naszego znajomego Szczepana Bentyna, który wtedy był na fali. No, nie ma co ukrywać, bardzo dużo wtedy działał na rynku kryptowalut, był bardzo aktywny. No i powiedział takie zastosowanie blockchaina, które mnie w sumie bardzo zainteresowało. No myślę, że dziwię się, że Spotify jeszcze na to nie wpadło, tak? No bo tutaj rozliczanie przychodów z odtwarzania muzyki, tak? No w tym momencie to wygląda tak, że jak w systemie bankowym, czyli na koniec miesiąca Spotify podlicza, ile ktoś zarobił, wysyła mu przelew na konto, no i ogólnie to jest wszystko takie niejasne, nie wiadomo skąd te pieniądze się wzięły, kto ile, no od odtworzeń jest ilość, tak? Ale gdyby zaimplementować blockchain do samej usługi streamingowej i każda sekunda odtwarzania powodowałaby to, że ta osoba, która udostępnia ten utwór, od razu dostaje jakąś 100-milionową, 10-milionową część jakiejkolwiek kryptowaluty, tak? Te rozliczenia byłyby instant i byłyby otwarte, czyli każdy mógłby sobie wejść, niezmienialne zresztą też, no, co zapewnia blockchain, czyli ktoś mógłby wejść sobie i zobaczyć w każdej chwili, kto go odtwarza, ile tych odtworzeń jest, ile dostaje bezpośrednio w tym momencie środków na swój portfel kryptowalutowy, tak? I nie musiałby czekać na rozliczenie tego, nie musiałby czekać na podsumowanie, nie musiałby czekać na przelew, wszystko działoby się instant. Także polecam. Może dla Państwa ze Spotify, niech się zainteresują, bo myślę, że to jest przyszłość. No, lepszego zastosowania, no, jest wiele zastosowań, ale myślę, że to jest jedne z najciekawszych. To samo można było powiedzieć na przykład, to też było powiedziane wtedy w tamtym wywiadzie chyba przez Szczepana, na temat rozliczenia energii. Jest to samo w tym momencie. No, mamy liczniki, już prawie smart liczniki, które pozwalają na przeliczanie tego w czasie rzeczywistym i informowanie w czasie rzeczywistym firmy obsługującej, tak, dostawcy prądu. No i mogłoby być tak, że moglibyśmy sobie wchodzić i widzieć na bieżąco, ile płacimy za prąd, tak? I naliczane są w czasie rzeczywistym opłaty. Czyli każda set kilowatogodziny jest przeliczana na jakąś część kryptowaluty i od razu ci odejmowana z jakiegoś, nie wiem, no może prepaida albo ewentualnie podliczana, ale no masz kontrolę nad tym w każdej chwili. Widzisz ile ci kosztuje w danym momencie zużycie energii. No takie zastosowania to jest przyszłość, tak? No myślę, że tradycyjny system bankowy właśnie nie nadąża za tym, tak? Czyli no takie tradycyjne rozliczanie miesiąc w miesiąc, później czekasz na rachunek, później trzeba zrobić przelew. Tutaj mogłoby wszystko się dziać z poziomu portfela, tak? Czyli podpinasz do MetaMaska sobie takiego dostawcę usług energetycznych, no i rozliczasz po prostu na bieżąco, tak? Wchodzisz i widzisz w tym momencie, ile jest zużyte, skąd to zużycie się pojawiło, w jakich godzinach, ile zostało naliczone. No takie zastosowania blockchaina właśnie mnie skierowały do tego, żeby się zainteresować tą technologią. No a powiedz mi, Róża, bo ty jesteś troszkę młodsza ode mnie, z innego pokolenia właśnie, bo też mieliśmy dzisiaj dyskusję na temat pokoleń boomerów, pre-boomerów, pokolenia X, Y, Z, teraz alfa. I powiedz mi, jak twoje pokolenie, można tak powiedzieć, tak, patrzy na technologię blockchain, bo wy jesteście, no ja jestem trochę starszy, przeszedłem to przeżyłem to przejście ze świata analogowego w świat cyfrowy, no ale wy już tutaj od początków swojego życia mieliście do czynienia ze światem cyfrowym. Już dorastanie to już social media takie stricte i używanie telefonów, no coś, czego my nie mieliśmy. Jak wasze pokolenie się zapatruje właśnie na blockchain? Jak ty widzisz z twojej perspektywy blockchain, kryptowaluty? Tak, no wiadomo, ja za całe pokolenie się nie mogę wypowiadać, ja w ogóle też jestem Oczywiście. taką osobą pomiędzy. Mój rocznik, ten 9-7, to jest taki między millennialsami a Gen Z, ale generalnie myślę sobie, że moje pokolenie, właśnie te pokolenie Z, powiedzmy, jest to generalnie, tak jak mówisz, no my się wychowaliśmy już z technologią za pan brat, tak? Więc myślę, że to cechuje nas po prostu taka otwartość na nowe technologie. My nie jesteśmy osobami, które są jakieś nieufne co do tego. Myślę, że eksplorujemy to w dużej mierze. Myślę sobie też, że to jest takie trochę pokolenie indywidualistów, którzy lubią mieć, nie wiem, swoje życie, swoje wybory, swoje finanse pod kontrolą, więc myślę, że w tym też właśnie w kryptowalutach upatrują takiej szansy, że to jest coś, co pozwoli im mieć kontrolę, nie? Że jakby gdzieś tam banki, regulatorzy odchodzą trochę na bok i to jest to, co ja zarabiam, ja tym kontroluję.
Czytałam sobie, że bardzo duża część pokolenia, to akurat były gdzieś tam statystyki ze Stanów, ale myślę, że to dotyczy nie tylko Stanów, że duża część mojego pokolenia upatruje w krypto takiej szansy na emeryturę, nie? Że jakby nie jakieś nie wiem, ZUS-y, nie wiadomo inne jakieś rzeczy, tylko po prostu nie wiem, odkładam w bitcoina, tak? I to jest coś, co mi zapewni potem stabilność na dalsze lata. A jednocześnie taka trochę druga strona medalu, żeby nie było tak pięknie. Myślę sobie, że też czasami nasze pokolenie się cechuje taką lekkomyślnością w kontekście tego, że czytałam sobie statystyki, że wiecie, ludzie po prostu myślą, że krypto to w 5 dni uczyni ze mnie milionera, tak? Są często podejmowane głupie decyzje, więc myślę, że to nie tylko naszego pokolenia dotyczy, ale też. Bardzo duża część naszego pokolenia w ogóle jest, w sensie, że jeśli chodzi o NFT, rynek NFT, no to tam pokolenie Z króluje. W sensie, że... No powiem ci, że moje pokolenie, i to nie tylko moja obserwacja, no ma problem ze zrozumieniem ogólnie NFT, tak? No bo to jest tak dziwny twór. No ja rozumiem, o co w tym chodzi, tak? Przekonałem się, znaczy wymogłem na sobie zrozumienie tego, tak? Co było bardzo ciężkie, ale no wiem, że właśnie wasze pokolenie te NFT traktuje jako coś naturalnego. Tak. Powiem ci, że dla mnie też jest ciekawe, że aż taki boom na to był wśród powiedzmy nas, jeżeli się mogę utożsamić z tą grupą. No ale tak, no gdzieś tam to jest chyba nawet 70% ludzi, którzy tam się tym tak w to mocno weszli, to było te nasze pokolenie. Także no my jesteśmy tą przyszłością, która teraz w krypto wchodzi. No tak. No ale taka druga strona medalu, właśnie na przykład Coinbase ostatnio, słyszałeś, że ma wypuścić swój chain, tak? Który ma się nazywać Base. Słyszałem. Tak. No i ogłosił jednocześnie, że no nie będą przy okazji wypuszczać nowego tokena. No, jak zareagowała społeczność, jak zareagował rynek, był sobie niezwiązany token, który nazywał się Base i poszedł w kilka dni 350% do góry. Także no, mam wrażenie, oczywiście nie zwalam na pokolenie, ale generalnie no to trochę też ludzie, którzy siedzą w rynku krypto, tą pewną grupę, nie, że to jest spekulacja, a jednocześnie po prostu jakieś nierozsądne decyzje i no właśnie, to brak też researchu, cokolwiek. Tak, to właśnie pokazuje też, że ludzie bardzo chyba emocjonalnie podchodzą do rynku kryptowalut, czyli coś się dzieje i wchodzimy szybko bez zastanowienia, tak? To było, taki mieliśmy kasus też z pieskami, tak? Jak Dogecoin wyszedł zaczął się robić popularny, no to nagle się pojawiła Shiba Inu Classic, już nie pamiętam, jakieś tam było... Memy życiem, więc jakby po prostu widzisz mema i idziesz za tym i inwestujesz pieniądze. Tak. No ale tutaj wiesz, no wy macie spojrzenie takie, jakie macie, a ogólnie Marcin Gortat, tutaj, którego wszyscy pewnie znają, nasz słynny polski koszykarz, no tutaj uważa się za osobę, która może dawać porady inwestycyjne i tutaj odmawia wszystkim możliwości nie namawia, a wręcz mówi, żeby nie kupować i nie wchodzić w rynek kryptowalut, bo to jest niebezpieczny rynek. No to... Dzięki, Marcin. Znaczy, ja uważam, że z całym szacunkiem dla pana Marcina, nie znam pana Marcina Gortata, no ale myślę, że gdyby może więcej czasu poświęcił na edukację, a nie na treningi, to może miałby inne spojrzenie na przyszłość kryptowalut, tak? No bo jeżeli ktoś kojarzy kryptowaluty i całą technologię blockchain jako tylko spekulację, no to pokazuje swoją ignorancję. No tutaj więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, tak? Ostre słowa. Tak samo jak słowa Marcina Gortata, tak? To tak. Aczkolwiek można by powiedzieć, że cechuje się troską, tak? Żeby ludzie to uważali. Troską, wiesz, jeżeli on uważa za Warrena Buffetta, można oczywiście, Warren Buffett, nie można mu odjąć tego, że kieruje największym funduszem, jednym z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, że w swojej historii dorobił się naprawdę konkretnych pieniędzy, no to jest człowiek, który ma około 90 lat. Myślę, że technologicznie trochę nie rozumie tego świata, tak jak ja ogólnie miałem problem z tym, żeby zrozumieć same NFT. No myślę, że dla Warrena Buffetta, nie znam też pana Warrena Buffetta, też nie chcę tutaj nic mu zarzucać, ale podejrzewam, że odstaje trochę technologicznie i zrozumieniem technologii i w ogóle używaniem technologii i stąd wychodzą te takie sytuacje, że
ci ludzie po prostu lekceważą i ignorują kryptowaluty po prostu z niewiedzy, tak? No niewiedza zawsze się łączy ze strachem, po prostu. Więc dla tych, którzy jeszcze się czują niepewnie, to polecamy Kanga University. Właśnie, tak, Kanga University. No będziemy to rozwijać, rozwijamy cały czas. Mamy nadzieję, że parę ciekawych funkcji dojdzie i lekcje będą uzupełniane cały czas. Nie zamykamy tego projektu, będziemy go rozwijać. Także myślę, że każdy, kto chciałby się dowiedzieć o kryptowalutach, no od podstaw totalnych, tak, czyli jak działa blockchain, czym jest blockchain, czym jest kryptowaluta, co to jest blok, aż po naprawdę skomplikowane kwestie, że wchodzę na te poziomy zaawansowane i no, ciężko mi nawet zrozumieć czasem tam w większości, ale no myślę, że to jest taka możliwość wejścia za darmo, tak, bo udostępniamy to każdemu, każdy może wejść się dokształcić i no, mówienie teraz, że ktoś się nie nauczył albo nie rozumie kryptowalut, bo nie ma materiałów, no to w ogóle traci sens, tak. Ja pamiętam, jak w 2017 roku ja wchodziłem na rynek, no to jedyną opcją zdobycia informacji to był kanał Phila Koniecznego, pozdrawiamy Phil, no i jakieś fora internetowe, tak, gdzie w większości Polacy to w ogóle to bardzo mała społeczność była wtedy, no się rozwijała, bo Lisk był wtedy bardzo na topie, ale no uzyskać informacje o portfelach kryptowalutowych, o tym jak używać tych portfeli, bo to było jeszcze wprowadzanie, to było nie było interfejsu takiego wizualnego, że się klikało myszką, trzeba było komendy wprowadzać ręcznie, tak, żeby wrzucić środki na portfel, zestejkować je, no to co się działo wtedy, a to co się dzieje teraz i możliwość zdobycie wiedzy, czy w ogóle miejsca, w których ta wiedza jest, no jest nieporównywalna, tak? A jeszcze tak nawiązując do tego, co mówiłaś o tej emeryturze z kryptowalut i jak wy podchodzicie do tego, no to kilka razy tutaj Łukasz mówił o tym, ja też wspomnę, no bo to jest bardzo ciekawy kasus taki, że jest taki program emerytura z Bitcoina albo z kryptowalut, już nie pamiętam. Czyli jest taka strona, gdzie jest osoba, która kupowała przez ostatnie lata kryptowaluty za 1/10 minimalnej pensji. Co miesiąc miała swój koszyk kryptowalut, czyli tam był Bitcoin chyba, nie wiem czy Ethereum było, bo chyba Ethereum wtedy, jak on to założył, nie było. Dash, no kilka kryptowalut, nie pamiętam już ile. No zainwestowanych chyba 40 000 złotych, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę tutaj skłamać mocno, ale tam był jakiś olbrzymi przyrost, tak? Czyli on co miesiąc kupował, niezależnie, nie patrząc na cenę, jaka jest na rynku, tylko kupował miesiąc w miesiąc jakąś ilość za dostępne środki. No i po kilku latach miał na koncie, i to było w zeszłym roku, na takich dołkach, to miał 1 000 000 złotych. Także życzę wszystkim, którzy inwestują w nasz kochany ZUS, żeby mieli takie same wyniki. Także no, powodzenia. Tak? Będziemy porównywać za kilka lat albo kilkanaście. Tak. Dobra, to może w takim razie kilka słów o tym, co na Kandze. O Kandze i zaraz jeszcze musisz nam powiedzieć coś o konkursie, oczywiście, bo tu podejrzewam, pamiętam. To zaraz do tego. Generalnie dzisiaj, jako że mamy ostatni dzień miesiąca, to zrobiliśmy od tego roku taką tradycję, że podsumowujemy miesiąc i listingi, które się działy. Także dzisiaj się pojawi taki artykuł i myślę, że zarówno liczba, jak i nazwy coinów, jeżeli ktoś nie był na bieżąco z naszymi announcementami, to się miło zaskoczy. Także zapraszamy, sprawdzajcie dzisiaj nasze social media. No właśnie, jeśli chodzi o listingi, nawet dzisiaj jeden listing się odbywa o godzinie 11. Covalent do USDT rynek się otwiera. A to też nie jest ostatni, który się w tym tygodniu pojawi, ponieważ otwieramy jeszcze 2. Render Token i Ocean Protocol. Także nie próżnujemy generalnie. No już osoby, które nam zarzucały, że nic się nie dzieje, no to chyba muszą się trochę ugryźć w język teraz, bo... No, przeprosiny w komentarzach poprosimy. Tak, wyszliśmy naprzeciw i myślę, że no w tym momencie nawet ja nie nadążam chyba, co się dzieje. Dzięki Róża, że tutaj jesteś, bo może bym coś pominął, tak? No, dlatego też jest ten artykuł, zaraz wszystkich wprowadzimy w to, co się działo. Tak, no nie każdy odwiedza nasze social media codziennie, także chociaż zachęcamy, bo naprawdę dużo ciekawych treści jest, ale jak nawet ktoś nas nie odwiedza codziennie, no to może sobie dzisiaj takie podsumowanie przeczytać. Ja tutaj bym jeszcze zobaczył, widzę, że komentarzy jest trochę. Tutaj widzę, że Łukasz Esz pyta, nie będąc lokalsym animatorem, a mając gotówkę, można w jakiś sposób uczestniczyć w waszej nowej usłudze odkupu po ustalonej cenie. Mowa o sellbacku, tak? Tak, myślę, że najlepiej jakbyś się odezwał na maila Kantor?
Tak, kantor@kanga.exchange i tam wszyscy ci nasi kochani doradcy pomogą uzyskać pełne informacje. Nie chcę wprowadzać w błąd, bo tutaj całych informacji nie znam. Pozdrawiamy wszystkich tutaj, którzy do nas się odzywają. Tutaj widzę, pozdrawia nas Dewoide z warszawskiego kantora w Warzywniaku. Także super, no mamy tutaj nawet w Warzywniaku można kupić już kryptowaluty, także myślę, że czuć adopcję w powietrzu, jak tu Przemysław Duszowski powiedział nam dalej w następnym komentarzu. No tutaj nas pyta, tutaj widzę, uchylcie rąbkę tajemnicy Mr. Dahold. Jak idzie sellback, jaka jest popularność tej funkcji? Idzie dobrze, popularność jest duża, zachęcamy do korzystania. Myślę, że bardzo fajna funkcja. Tak. Więc jeżeli ktoś chce więcej informacji, to na kangakantor.pl/sellback tam wszystko znajdziecie. Na naszym YouTubie też jest świetna animacja z gościnnym wystąpieniem animowanego Sławka, tak, która tłumaczy na czym to polega, także też zapraszamy, żeby szukać na naszym kanale tego i dać znać, co myślicie i czy będziecie korzystać. Tak jest. Przemek tutaj do nas pisze, że jest zapisany na Uniwerek Kangi i poleca. Bardzo się cieszymy, Przemek. Mamy nadzieję, że znajdziesz jeszcze bardzo dużo ciekawych informacji i artykułów, które Cię zainteresują. Tutaj Baryłka mnie poprawił, że ta osoba, która inwestowała właśnie w emeryturę z Bitcoina, no to zainwestowała 20 kilka tysięcy złotych, a nie 40. Także właśnie, no tutaj nawet wyszedłem trochę za dużo. Czyli z 20 tysięcy zrobił 1 milion. Podejrzewam, że na tych poziomach, na których jesteśmy, to z tego miliona no już zrobiło się pewnie z 1 300 000. Jeszcze raz polecam wszystkim nasz kochany ZUS. Tak, także Róża. To nie jest porada inwestycyjna. To na pewno nie jest porada inwestycyjna, to zdecydowanie. No Róża, mamy jeszcze konkurs przed sobą do... Tak. Rozegrania, znaczy nie rozegrania, do rozstrzygnięcia, dokładnie tak. Ale zanim w tym tygodniu, co się wydarzyło i kto zdobył nagrodę, to małe sprostowanko co do poprzedniego tygodnia. W poprzednim tygodniu ogłosiliśmy, że zwycięzcą został Tomek 4753211. O właśnie. Jednak nastąpiła mała pomyłka. Prawidłowym zwycięzcą jest Zibi 240373. Za tą pomyłkę oczywiście bardzo przepraszamy. We are only human. Wybaczcie. Ale jednocześnie prosimy, żebyście zarówno Zibi, jak i Tomek się do nas odezwali, ponieważ mamy też dla ciebie, Tomek, nagrodę pocieszenia z racji tej pomyłki. Wprowadzenia w błąd. Tak. No słuchajcie, cena się tak waha, tak jak z tym żartem, tak? Tato, pożycz mi, no dla bitcoinowców, tato, pożycz mi 10 zł. 7 zł? Na co ci 13 zł? No co? Tak. Także przepraszamy, ale jakby nagroda pocieszenia będzie. No, a co do tego tygodnia, może zanim wyłonimy, to jeszcze przypomnę dla tych, którzy może nie znają zasad. Tak, od początku powiedzmy właśnie, bo myślę, że to bardzo ciekawa opcja, żeby tutaj parę złotych wpadło. Tak, myślę, że nawet nie parę. No, generalnie znajdziecie też zasady w opisie odcinka, jakbyście chcieli, tak wzrokowo bardziej, ale konkurs polega na tym, aby pobawić się trochę w analizę, trochę w zgadywanie i spróbować przewidzieć cenę, jaką osiągnie Bitcoin za tydzień, czyli we wtorek o godzinie 9, czyli przed kwadransem i wartość należy podać w takim formacie, jak się wam teraz wyświetla na ekranie, czyli hashtag kwadrans z Kangą, teraz to będzie 139, czyli ten, który będzie za tydzień i podajemy wartość w dolarach. Nagrodą jest oczywiście KNG, a dokładnie odzwierciedlenie 10% łapek w górę pod poprzednim kwadransem, czyli za tydzień będziecie dostawać analogicznie z tym, ile było łapek pod tym kwadransem, także łapkujcie, łapki w górę. Więcej łapek, więcej hajsu. Dokładnie, prosty przelicznik. Tak, a dzisiejszym zwycięzcą jest Rob3521 Able. I otrzymuje on aż 60,1 KNG, czyli słuchajcie, no to jest naprawdę bardzo ładna kwota. Także Rob, odezwij się do nas i wypłacimy ci bardzo chętnie nagrodę. A wszystkich innych zachęcamy do brania udziału i pisania komentarzy. Tak, no zwłaszcza, że takie 60 kang, jak cena kangi dojdzie do poziomów, przy których zacznę sprzedawać $100, no to już będzie konkretny pieniądz. Także myślę, że warto wziąć udział, warto wygrać i warto trzymać kangi. Zgadza się. No dobrze. Róża, czy coś jeszcze chciałabyś dodać, bo to już 2 kwadransy minęły?
No to myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć. No dobrze, no to zapraszamy wszystkich jeszcze raz na nasze social media. Wejdźcie, sprawdzajcie, codziennie są jakieś nowe informacje, codziennie coś ciekawego się pojawia na naszych platformach. Zapraszamy wszystkich na nasz kanał YouTube, gdzie oprócz Kwadransa możecie obejrzeć co sobotę o godzinie 19. Mieliśmy małą obsuwę w zeszłym tygodniu, ale chyba nikt nie zauważył. O 19 w sobotę jest No Comment, gdzie zazwyczaj występuje Sławek z Łukaszem i omawiają w bardzo luźnym tonie kwestie różne, niekoniecznie związane z kryptowalutami. No zapraszamy też na nasze Kanga University, o czym wspomnieliśmy, na Kanga Kantor, gdzie możecie znaleźć największą sieć kantorów wymiany kryptowalut do gotówki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bardzo nam to pomaga. Bez tego nie mamy waszego feedbacku i nie wiemy, czy robimy dobrze, czy źle. No i na koniec ocencie ten odcinek od skali od 1 do 6. 6 to najlepszy odcinek waszego życia i w ogóle nie możecie wyjść z podziwu, jak fajnie tutaj się spisaliśmy, a 1 to zmarnowaliśmy wasz czas, nie chcecie na nas patrzeć i w ogóle macie nas dość. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie. Tak jest. Czekamy na wasze komentarze. Tak. No to co? Dzięki Róża i do zobaczenia. Dzięki Kamil. Do usłyszenia.